praca nad ziemią jest czymś absolutnie podstawowym, tak? Ziemia jest wszystkim. No moje życie zmieniło się w ciągu ostatniej dekady niesamowicie, tak? 10 lat temu myślałem o doktoracie i nawet przez chwilę byłem na doktoracie, zresztą na Uniwersytecie Warszawskim, więc takim niezłym uniwersytecie na skalę polską. Zajmowałem się psychologią ekonomiczną. Myślałem o tym, że skończę studia doktoranckie, będę szkolił inwestorów giełdowych, będę pracował dla wielkich instytucji finansowych, będę robił szkolenia, że będę jeździł po świecie, na przykład będę w Hongkongu, w innych takich, w Chicago, tak, w Moskwie. No teraz w Moskwie może byłoby ciężko się dostać, tak, ale no generalnie w wielkich takich metropoliach będę szkolił ludzi, będę pracował z inwestorami pod garniturem. No, życie to zupełnie zweryfikowało. Tata zachorował na nowotwór, no mama umarła w sposób, wtedy wydawało mi się dosyć tragiczny, tak. Związek mi posypał, tak. Na studia jakoś też się posypał, bo i pieniędzy nie miałem i musiałem się tatą trochę poopiekować. I tak po prostu miałem obiecaną pracę na uczelni, to z tej pracy nic nie wyszło. W gdzie innym miejscu pracowałem, bardzo mi się zresztą praca podobała, no mniejsza z tym też nie wyszło, tam ktoś lepiej, że tak powiem, ustawiony wszedł. No i tak po prostu no, życie mi się wróciło właściwie prawie zupełnie, tak, no została siostra, tak, i został ten teren. No i ponieważ został ten teren, a żyć się chciało, więc zająłem się tym, czym mogłem w dużej mierze, tak, czyli właśnie permakulturą. No, bardzo sobie chwalę ten los, że się spotkałem z samym pojęciem permakultura i tak naprawdę po latach te moje doświadczenia, które wtedy były dla mnie niemalże końcem świata, traktuję dzisiaj bardzo pozytywnie, bo nauczyły mnie radzić sobie w sytuacjach, które można by określić pod pewnym względem dość poważnymi, tak, nie wiem, nie chcę powiedzieć ekstremalnymi, bo to nie wojna, ale no, życie się wywala i wraz wszystkie plany się z tym wywalają, wszystko, nad czym się pracowało, się wywala, no i co dalej, tak? No, można się rozpić, można się powiesić, bo można robić coś innego, tak? No ja stwierdziłem, że lepiej jest jednak robić coś innego. Łapka na myszy, żywo łapka w tym przypadku, aczkolwiek mysz spotkania później nie przeżywa. Worki wystarczą, żeby utrzymać temperaturę. Schodzę po ziemniaki, tak? Staram się podstawowych warzyw, ziemniaki, buraki, pietruszka, marchewka mieć tyle, żeby do końca następnego swojego sezonu mieć już polegać tylko i wyłącznie na swoim, tak? Ale mogło być jeszcze więcej. Więcej sprzedał i więcej jadł, bo lubię. Dobrze jest dużo żreć, jak się dużo pracuje. Zaraz wracam z ziemniakami dla żony. Tak. Tu taka kanciapa robocza. Polegam na swoich zapasach i starczy one mi dotąd, aż zbiorę do kolejnych zbiorów, tak? Więc już są nadwyżki, które sprzedaję, więc to jest taki postęp w ciągu tych 6 lat, tak? Od jednej rzodkiewki do nadwyżek, które mogę sprzedać. Zamiast na przykład pracować bardzo, bardzo ciężko w garniturze, po to, by mieć później 2-tygodniowy urlop i go spędzić na łonie przyrody, na przykład mogę po prostu zorganizować sobie pracę, która zakłada kontakt z przyrodą, tak? I wtedy pracując jednocześnie po części odpoczywam, bo robię to, co mnie naprawdę pasjonuje. Gospodarstwo dziedziczyłem po rodzicach świętej pamięci. Było tu więcej ziemi, tu jest 90 arów tylko, ale na 90 arach też można trochę rzeczy porobić, tak? Tu kury, to jest wielki skarb. Kury produkują jajka, produkują kogutki, to jest mięso. Ile masz kur? Nie wiem, powiem szczerze, około 40.
Nie liczyłem ich, bo... Chcesz mieć więcej? Pewno, ale wszystko powolutku, tak? Bo trzeba wybieg powiększyć, żeby one jak najwięcej jadły tego, co znajdą, a jak najmniej zużywały kupnych pasz. To jest taka też podstawa, no bo kupne pasze, no to wiadomo, no i większy ślad węglowy, no i mniej zysku dla mnie, tak? No bo to też jest ważne, żebym ja muszę wyjść na sprzedaży jajek i na to, żebym to mięso z kogutków miały jak najtaniej. A jednocześnie kury powinny mieć swój komfort, tak? To jest prawidłowe życie dla kur. Mam czasami chwilę czasu, to lubię i sobie po prostu przychodzić i patrzeć się na kury, co robią. Mnie to totalnie rozstresowuje. Jest to pasjonujące w ogóle, bo to są bardzo inteligentne stworzenia. Mają bardzo bogate życie społeczne. Jeszcze parę miesięcy temu głównie to były liście dębowe i podobny materiał, tak? Elegancko przerabiają. No głównym plonem są ziemniaki. Ja ziemniaków nie uprawiam bezpośrednio w ziemi, tylko uprawiam w tak zwanej głębokiej ściółce. I tutaj zrobiłem taką pryzmę. Ta pryzma jest wielowarstwowe. No. Pierwsza warstwa to były liście. Później dawałem siano. Nie wiem, czy to siano. O, tu jest na przykład widać trochę starego siana, tak? Później jest warstwa też stąd. To jest warstwa już takiego dosyć starego obornika kurzego, tak? Później znowu warstwa liści, warstwa siana i na koniec znowu warstwa z takich liści, tak? To nie wiem, ze 5 bodajże warstw, już nawet nie pamiętam ile. To ma na razie taką objętość, zaręczam was, że na jesieni będzie tyle tego, tak? A później będzie może taka warstwa ziemi próchniczej z tego. No i tak warstwa po warstwie to w końcu będzie to już jest żyzne, bo tu tak w ten sposób ziemię uprawiam od mniej więcej 2017 roku, tak? Więc tu już jest całkiem nieźle. Póki nie jesteśmy zmuszeni do pełnej samowystarczalności, no to wiadomo, my chleb kupujemy, tak? Jakieś mąki, nie mąki, mleko, tego typu produkty się kupuje. No inaczej żyję, tak? Ale w ogóle nie odczuwam tego, że mój dochód jest poniżej granicy ubóstwa, tak? No bo to trochę jest nieadekwatne, tak? Bo to jest inny styl życia zupełnie. Tego te statystyki nie uwzględniają po prostu. Mamy rodzinę, tak? Która wydaje 1% na jedzenie swojego całego dochodu, tak? To jeśli tego dochodu zabraknie, tego jedzenia zabraknie, to ta rodzina nie straci 1% dochodu. Nie, ona straci 100% dochodu ze względu na to, że umrze z głodu. Moim zabezpieczeniem na, tak jak wspominasz, wirusy, susze i tak dalej, jest sposób prowadzenia gospodarki, tak? Prawdziwa kurczaka. Prawdziwy. Biegał w zeszłym roku po gospodarstwie. Biegały i zielonko były karmione, i pokrzywą dostawały, okopowe dostawały. Permakultura i uprawa ziemi zmieniła mój styl myślenia, tak? Umiem się znacznie łatwiej godzić z rzeczami, na które nie mam wpływu, i znacznie bardziej dostrzegam rzeczy, na które mam wpływ i po prostu jakoś się wyciszyłem. Kiedyś się wieloma rzeczami przejmowałem, patrząc się z perspektywy czasu na to, jakimi rzeczami się przejmowałem, kiedyś nie miałem się w ogóle właściwie żadnych zmartwień, tak? Gdybym przeniósł siebie na przykład sprzed 15 lat do dzisiejszych czasów, to prawdopodobnie wymagał opieki psychiatrycznej, tak? A ja żyję i najczęściej jestem naprawdę z życia zadowolony, tak? Bo mam silne oparcie w bezpośrednim moim otoczeniu, tak? W tym, co robię na co dzień. Więc jest to forma nawet nie terapii, co powrotu do normalnej rzeczywistości, tak bym to określił. Ile tych kontenerzy? Kontenerów mam raz, dwa, trzy. Mam teraz 4 kontenery w użyciu. I to jest jeszcze za mało. Ale AR to jest 100 metrów kwadratowych, tak? Kontener 1000 litrów. Czyli to oznacza na metr kwadratowy 10 litrów. To jest delikatne podlanie. Bo to się tylko wydaje, to jest dużo. Nie, to nie jest dużo. Woda jest wąskim gardłem. I wody trzeba dbać. Nim zwożę biomasę, tak? Tutaj na pacę.
Dużo tej biomasy zwiozłem. Na liście, nie liście, to co inni uważają za odpad, a co nie zawiera śmieci, to ja przyjmuję, tak? Te liście brałem na przykład wspólnot mieszkaniowych w Orzyszu. Dla nich to jest zysk, bo nie muszą płacić za wywóz liści, tak? A to jest ponoć drogie teraz. Dla mnie to jest zysk. Oprócz tego, że ciutkę muszę czasami jakieś tam raz jakąś puszkę wyjąć czy coś, no to mam biomasę, którą mogę tutaj rozłożyć, która mi wytworzy warstwę ziemi próchniczej i w tej ziemi próchniczej też później będą łatwiej pokrzywy rosnąć, te pokrzywy, będzie dużo życia owadziego. Jak tu wpuszczę kury, będą miały totalną wyżerę. Tu jest koniec mojej działki, tak? Jak widać, tam jest kukurydza, tam jest monokultura. O niej zaraz powiem i skrytykuję, ale też i przyznam się do korzystania z tego, tak? U mnie, jak widać, mnóstwo jest drzew, jest bardzo duża bioróżnorodność i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jej nie ma, tak? Ale teraz tak, powiem od razu tak, że to, co ja robię i to, co on robi, my się w pewnym momencie spotykamy, tak? Ten rolnik przyrzucił mi tutaj przez płot kilka niezużytych przez siebie bel siana podgnitych. Ja zachęcam wszystkich do robienia permakultury, ale jednocześnie muszę wam powiedzieć jedną rzecz. Nie można, nie da rady z punktu widzenia systemowego zrobić tak, by w przyszłym roku wszyscy prowadzili tylko i wyłącznie permakulturę. Bo w roku 0 na przykład ta powierzchnia prowadzona permakulturowo da niewielki plon, bo tu będzie mnóstwo chwastów, będzie duży problem z uzyskaniem jakiegokolwiek plonu, bo tu ziemia będzie a tu za bardzo uboga, a tu może za dużo azotu, to niektóre chwasty będą wybitnie rosły, będą plagi szkodników i tak dalej, tak? Czyli nie wyjdzie w roku 0, a poza tym nie będzie jeszcze tyle biomasy, by tą powierzchnię dobrze regenerować, tak? I w pewnym momencie stare i nowe musi się spotykać, czyli musi być, my permakulturowcy i rolnicy duzi, my nie możemy być wrogami wobec siebie, tylko my musimy ze sobą współpracować, tak? Jeden do drugiego się uczyć. I ja dlatego bardzo chętnie temu rolnikowi mówię, co ja robię, tak? I on słucha, bo on jest tego ciekawy, jest życzliwy temu, bo widzi, fajnie, ktoś uprawia ziemię, ktoś próbuje coś robić, a nie mówi, dobra, pójdę do Biedronki, pójdę na zasiłek, pójdę do Biedronki, a tak to będę w przerwie piwo pił, tak? Bo on tego nie lubi i mnie szanuje, a natomiast ja też jego szanuję, wiem, że jego życie jest trudne, bo tu choroby, bo to, bo tamto, bo dopłaty, bo inne kwestie, bo też zmiany klimatu i jego mocno biją, bo o Jezu, nie mam siana, bo kurczę, susza przyszła i co ja teraz zrobię? I my możemy i powinniśmy ze sobą wzajem korzystać, tak? I mam nadzieję, że jeśli on kiedyś będzie zmieniał swój profil, to też będzie korzystał, że na przykład będzie po prostu zmniejszał obszar robiony uprawy tego typu, a będzie zwiększał obszar taki przynajmniej permakulturowy w oparciu o to, co jeszcze nadwyżki ze swojego starego systemu takiego przemysłowego, tak? Czyli na przykład bele siana już nie będzie mi dawał, tylko będzie u siebie gdzieś coś robił, wzbogacał swoje powierzchnie, będzie swoje warzywo uprawiał i tak dalej, tak? Ale póki co my permakulturowcy korzystamy z odpadów systemowych, tak? I ten system, mimo że my go krytykujemy, to my z niego w dużej mierze korzystamy, tak? Tak jak powiedziałem wcześniej, z dobrych kilka lat do 10 lat musi potrwać, zanim mi te wszystkie drzewa wyrosną i będą mi moją biomasę dawać, tak? Ja do tego czasu tego systemu potrzebuję. Tu były w zeszłym roku kartofelki. Niektóre w głębokiej ściółce nawet zimę przetrwały. To trawę można, na przykład króliki można spasać, tak? Świetna akcja, królik. Pośrednio człowiek je trawę poprzez królika, tak? Bardzo ważny element. Im gorzej z energią, z nawozami, tym ważniejsze są takie rzeczy, że na przykład możemy pośrednio poprzez królika czy krowę zjeść trawę, tak? Krach finansowy, jestem odporny. Niedobory paliwowe, jestem odporny, tak? Zawirowania na rynkach żywności też jestem odporny, a nawet zyskuję, bo wtedy mogę wygarnąć dość duże pieniądze na sprzedaży żywności oraz na robieniu szkoleń, tak? Bo wtedy nagle się ludzie rzucą, żeby się u mnie uczyć. Kto pierwszy zaczyna pewien trend, ten wtedy zyskuje. I z rynków finansowych wiemy, tak? Uprawa permakulturowa, nawet prowadzona na minimalną skalę, nawet taka, która da ci, nie wiem, kartofli na 2 tygodnie, jest zawsze krokiem dobrym, zawsze da ci dużo przyjemności i zawsze zachowasz jakiś mały kawałek ziemi
zawsze zwiększysz ciutkę bioróżnorodność w porównaniu z uprawami konwencjonalnymi i zawsze nawet, nie wiem, 5 kg węgla odłożysz w tej glebie. To jest zawsze coś, tak? Zawsze coś jest więcej niż nic. Permakulturą zajmują się ludzie od 50 lat i czego brakuje jeszcze, i gdyby ten ruch był szerszy, ale gdyby też się włączyło w to większe środowisko naukowe, tak, to jest też prawo młodych nauk, że na początku postępy robią się bardzo, bardzo duże i my nie wiemy, co jeszcze ta permakultura może nam dać, tak? My będziemy zapomnieni nasze imiona, natomiast to dzieło, ten ruch, jaki zaczniemy, miejmy nadzieję, będzie żył i żył i żył i żył, aż po, nie wiadomo, aż po jakąś tam bardzo, bardzo odległą przyszłość. I takie w sumie mam marzenie, tak, żeby tak to właśnie było. Taki byłby porządek rzeczy, tak? Nieustanne odradzanie się życia. Gdzie ludzie mogą znajdować więcej informacji o co ty robisz? Na Facebooku mam stronę Permakultura Wierzbiny 7 i tam serdecznie wszystkich zapraszam. Dajcie nam like, subscribe i udostępniać video. Dziękujemy wam i pozdrawiam.